Zwiedzanie Budapesztu zaczynamy przed majestatycznym skrzydłem Państwowej Biblioteki Széchenyego, będącej częścią imponującego kompleksu Zamku Królewskiego. W oddali wieża buławowa, znajduje się ona w południowej, obronnej części wzgórza zamkowego. Witamy w Budapeszcie. Udajemy się na zwiedzanie zamku. Początki tej potężnej królewskiej rezydencji sięgają połowy XIII wieku, kiedy król Bela IV postanowił wznieść tu warownię chroniącą przed najazdami mongolskimi. Przez stulecia zamek był wielokrotnie niszczony, obracany w ruinę i z dumą odbudowywany. Największe piętno odcisnęły na nim trwające ponad 140 lat rządy tureckie oraz brutalne oblężenie pod koniec II wojny światowej, które zamieniło pałac w zgliszcza. Współczesny, monumentalny wygląd zawdzięczamy powojennej, wieloletniej rekonstrukcji. Dziś ten rozległy, barokowy kompleks nie jest już siedzibą władców, lecz tętniącym życiem centrum kultury, pełniącym dumną rolę gospodarza dla najważniejszych węgierskich muzeów i galerii sztuki. Ten pomnik stojący na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Budapeszcie to legendarne dzieło Csikosz Sobor, znane światu jako pomnik koniarza. Oto fontanna Macieja, nazywana budapeszteńską fontanną di Trevi. To neobarokowe arcydzieło z 1904 roku ożywia dawną węgierską legendę. Na szczycie skały dumnie stoi król Maciej Korwin, odpoczywający po udanym polowaniu. Poniżej, u stóp władcy, wierne ogary gaszą pragnienie w górskim potoku. Jednak prawdziwe emocje kryją się po prawej stronie. To rzeźba pięknej Ilonki. Dziewczyna oddała serce nieznajomemu myśliwemu, a gdy odkryła, że to sam król, zmarła z żalu z powodu niespełnionej miłości.
Wzgórze zamkowe w Budapeszcie skrywa jedno z najpiękniejszych miejsc widokowych w Europie. To Taras Sabałcki. Nad tym monumentalnym placem góruje potężny posąg księcia Eugeniusza Sabałckiego, wodza, który uwolnił miasto spod panowania osmańskiego. Tuż obok wznoszą się mury Galerii Narodowej. No i oczywiście ten zachwycający widok na płynący w dole Dunaj. To zbliżenie pokazuje Bazylikę Świętego Stefana oraz monumentalne gmachy przy placu Istwana Szecheniego. W oddali serce Węgier i jeden z najwspanialszych cudów architektury na świecie – monumentalny parlament w Budapeszcie. Wzniesiony nad samym brzegiem Dunaju neogotycki gmach zachwyca idealną symetrią, setkami strzelistych wieżyczek i potężną kopułą. To tutaj, w pilnie strzeżonym wnętrzu, spoczywa najcenniejszy skarb kraju – legendarna korona Świętego Stefana. Góruje nad Budapesztem, dumnie rozpościerając skrzydła. To legendarny turul ze wzgórza zamkowego, potężny ptak z węgierskich mitów, który w szponach dzierży miecz Attili. Przed nami fontanna łowiących dzieci. Znajdująca się na tarasie dunajskim, odlana z brązu rzeźba, ukazuje trójkę dzieci. Dwoje z nich siłuje się z potężnym somirem, wielką rybą złowioną w sieć, podczas gdy trzecie dziecko przygląda się całej akcji z boku. Serce wzgórza zamkowego w Budapeszcie, plac Świętego Jerzego. To tutaj bije polityczne centrum kraju. Klasycystyczny pałac Sandora z początku XIX wieku to oficjalna rezydencja prezydenta Węgier, przed którą co godzinę można podziwiać widowiskową zmianę warty. Tuż obok stoi zabytkowy, przeszklony pawilon kolejki Siklu, która od ponad 150 lat ułatwia podróżnym start w tę historyczną podróż. Most łańcuchowy w Budapeszcie. Jeden z najpiękniejszych symboli Europy, gdy ukończono go w 1849 roku, był cudem ówczesnej inżynierii. Jako pierwsza stała przeprawa nad Dunajem na Węgrzech. Na zawsze połączył dwa historyczne miasta, leżącą na wzgórzach Budę i tętniący życiem Peszt. Spójrzcie na wjazdy, strzegą ich monumentalne kamienne lwy. Pani Beatko, gdzie Pani jest? Jestem pod Pałacem Prezydenta, który tutaj urzęduje, ale nie mieszka. Dziękujemy. Widoczny budynek to pałac arcyksięcia Józefa. To słynny pomnik starego huzara.
kościoła świętego Macieja. No właśnie, idziemy prosto do placu Świętej Trójcy, Szentarom Sakter, przy którym stoi spektakularny kościół Świętego Macieja oraz słynna baszta rybacka. Idziemy ulicą Tarnok Utca, czyli Skarbników. Ulica ta zaczyna się bezpośrednio przy placu Diszter, tuż obok pomnika Starego Huzara i biegnie na północ przez serce wzgórza zamkowego. Spacerując nią, mijamy piękne, kolorowe fasady barokowych i klasycystycznych kamienic, liczne kawiarnie oraz urokliwe sklepiki z pamiątkami. To jedna z najpopularniejszych tras spacerowych w całej Budzie. Jesteśmy na placu Trójcy Świętej, znajdującym się w samym sercu historycznej dzielnicy zamkowej w Budapeszcie. Widzimy gmach dawnego Ministerstwa Finansów, okazały neogotycki budynek wzniesiony na początku XX wieku oraz kolumnę Trójcy Świętej, wzniesioną przez mieszkańców na początku XVIII wieku jako wotum wdzięczności za ocalenie i ochronę przed epidemiami dżumy. Kościół Macieja, oficjalnie Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, to jedna z najważniejszych i najpiękniejszych świątyń rzymskokatolickich na Węgrzech. Znajduje się w sercu dzielnicy zamkowej w Budzie, tuż obok słynnej baszty rybackiej. Budowla wyróżnia się strzelistą neogotycką wieżą o wysokości ponad 78 metrów oraz dachem pokrytym wielokolorową, glazurowaną dachówką z fabryki Solnay, która tworzy charakterystyczne wzory. To kultowa baszta rybacka w Budapeszcie, szeroki, wybrukowany dziedziniec otoczony jasnymi neoromańskimi murami obronnymi, charakterystyczne stożkowate wieżyczki z białego kamienia, przypominające zamkowe baszty. W centrum stoi rzeźba z brązu przedstawiająca króla Stefana I Świętego na koniu.
To miejsce to skrzyżowanie ulic Uri Utka i Szentaromsak Utca tuż obok placu Trójcy Świętej, a widoczny zabytek to pomnik konny hrabiego Andrasa Hadika. Idziemy promenadą Arpada Tuta. Tut Arpad Setany. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras spacerowych w Budapeszcie, położona na wzgórzu w zabytkowej dzielnicy zamkowej w Budzie. Promenada biegnie wzdłuż dawnych murów obronnych, oferując piękny widok na zachodnią część miasta, wzgórza Budy. Promenada słynie przede wszystkim z rosnących wzdłuż niej ozdobnych wiśni, które wiosną spektakularnie kwitną na różowo. Pomału wracamy do autokaru, żeby przenieść się na drugą stronę Dunaju. Jesteśmy po drugiej stronie Dunaju, na prawym brzegu rzeki, skąd roztacza się widok na malownicze wzgórza Budy, a przed nami rozciąga się majestatyczna panorama stolicy Węgier. Dalsze zwiedzanie Budapesztu rozpoczynamy w pobliżu Mostu Wolności. Jest to secesyjna perełka, która spina oba brzegi i prowadzi prosto na tętniący życiem plac Fowam po stronie Pesztu.
Po kamiennych schodach wchodzimy na wyższy poziom, z którego podziwiamy rzekę Dunaj i piękną panoramę Budapesztu. Widzimy na ten most, to tam jest hala targowa. Po lewej stronie mijamy monumentalny, neorenesansowy gmach dawnego Głównego Urzędu Celnego, w którym dziś mieści się prestiżowy Uniwersytet Korwina. Mijając ten imponujący pałac zaprojektowany przez Miklusa Ibla, kierujemy się bezpośrednio w stronę wielkiej hali targowej, której kolorowy dach z ceramiki żolnej mieni się w słońcu zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej. Wielka hala targowa w Budapeszcie to prawdziwe serce stolicy Węgier, które tętni życiem nieprzerwanie od 1897 roku, kiedy to została uroczyście otwarta po 3 latach budowy, nadzorowanej przez architekta Samu Peczka. Inicjatorem tego projektu był pierwszy burmistrz miasta, Karoly Kammermajer, który pragnął uporządkować handel i zapewnić mieszkańcom świeżą żywność w higienicznych warunkach, zastępując dotychczasowe, chaotyczne targowiska pod gołym niebem. Początkowo hala posiadała nawet własny kanał wodny, którym transportowano towary bezpośrednio z Dunaju. Ten monumentalny, 3-poziomowy gmach z charakterystycznym dachem z kolorowej ceramiki żolnej zachwyca architekturą neogotycką i ogromną stalową konstrukcją, która cudem przetrwała poważne zniszczenia z czasów II wojny światowej. Po latach zaniedbań budynek odzyskał dawny blask dzięki gruntownej renowacji w latach 90. XX wieku, zdobywając prestiżowe nagrody architektoniczne. Po przekroczeniu progu odwiedzających oszałamia feria barw i zapachów, gdzie na parterze królują setki stoisk z tradycyjnymi węgierskimi specjałami, takimi jak aromatyczna papryka w proszku, pikantne salami oraz słynne wina z regionu Tokaj. Wyższe piętro kusi z kolei lokalnym rzemiosłem, haftowanymi obrusami i strefą gastronomiczną, w której można skosztować świeżego, gorącego langosza. To niezwykłe miejsce, odwiedzane codziennie przez tysiące mieszkańców i turystów, idealnie łączy w sobie autentyczny, historyczny klimat dawnego Budapesztu z nowoczesną energią współczesnej metropolii.
Węgierskie smaki i pamiątki spakowane. Opuszczamy neogotyckie mury słynnej Noćwa Szarczarnok. Wracamy do autokaru, bo Budapeszt nie zwalnia tempa. Zanim ruszymy w dalszą drogę, z górnego tarasu przy Zielonym Moście, raz jeszcze podziwiamy naddunajską panoramę Budapesztu. Ostatnie spojrzenie na rzekę, szybkie zejście po kamiennych schodach i wracamy do autokaru. Ruszamy dalej. Zza szyb autokaru pozdrawia nas neoklasyczna fasada Węgierskiego Muzeum Narodowego i strzegący jej pomnik narodowego wieszcza Jánosa Aranyego. W głębi mijamy imponującą wielką synagogę przy ulicy Dohany, która jest największą tego typu świątynią w Europie. Ten mauretański klejnot architektury w czasie II wojny światowej wyznaczał granice tutejszego, zamkniętego getta. To właśnie z bolesną historią tego miejsca nierozerwalnie wiąże się słynny, przejmujący pomnik butów na brzegu Dunaju. Jadąc jedną z głównych arterii miasta, ulicą Bajczy-Żiliński-Ud, między kamienicami dostrzegamy wyłaniającą się majestatyczną kopułę Bazyliki Świętego Stefana.
Objeżdżając dookoła monumentalny plac bohaterów, czyli Heszek Tere, podziwiamy z bliska potężną kolumnę Archanioła Gabriela oraz otaczające ją posągi węgierskich królów i wodzów. Na razie łapiemy te wyjątkowe kadry z okien autokaru, ale wrócimy tu po zmroku. Odświeżeni po całym dniu podziwiania atrakcji ruszamy na kolejną, wyjątkową. Na spotkanie z węgierską kulturą, ognistym folklorem i tradycyjną kuchnią. Przed nami wieczór pełen lokalnych smaków, porywających tańców oraz muzyki, która tej nocy łączyła węgierski temperament z polską gościnnością.
Idziemy sobie tak.
Także ona to już nam nie działa. To trzeba miesiąc przyzwyczaić, żeby on zaczął działać, nie? Teraz mi już ładnie znaczy, że trzeci rok będzie teraz. 2 lata było świetnie, nie? Nocne zwiedzanie Budapesztu. Zapraszamy Cię, chodź z nami. Jest piękne. Jest droga.
Dobiega końca ten dzień pełen atrakcji. Czas na odpoczynek, bo jutro czekają nas kolejne niezapomniane chwile. Ale o tym już w następnym filmie. Jeśli nie chcesz go przegapić, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Widzimy się już niedługo.